Potrzebny jest więc człowiek wiarygodny, niezależny. On naprawdę jest niezależny, nie należał i nie należy do żadnej partii, w żadnych gremiach partyjnych nie funkcjonował. To chyba jest dla wszystkich jasne, że Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest jeden. Jest nim Karol Nawrocki. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, jak zawsze w poniedziałek zacznę od podziękowań za wczorajszego live'a, za to, że byliście, że znowu z Wami spędziłem po prostu wspaniale te 3 godzinki, wielkie dzięki. No i chciałem też oczywiście podziękować Piotrowi M. za postawienie kolejnej kawki na słupi. No dzięki Wam tej kawki mi nie braknie, także wielkie dzięki Piotrze za Twoją darowiznę, za Twoją wpłatę. Moi kochani, dzisiaj niestety będę mówił o Alfonsie Nawrockim. No, podejrzewam, że jeszcze sporo razy nas czeka to, że o nim będę mówił. Nie należy to do przyjemności, no ale niestety żyjemy w takim kraju, jakim żyjemy i nic na to nie poradzimy. No, tak czy inaczej, no powiem Wam, ładny nam burdel w pałacu szykuje Alfonsik. Mam wrażenie, widząc jaką ekipę dobiera sobie, że powinien przenieść swój gabinet do, nie wiem, kancelarii III Rzeszy. A czemu? Zaraz Wam powiem. Pewnie się zastanawiacie, a któż to taki jest na tym zdjęciu? No, z takim sugestywnym gestem fuck na obiema rękoma. Pomyślicie sobie, no jakiś prostak, hamidło, patol, ale nie, moi kochani. Już śpieszę z informacją i wyjaśnieniem. Nie jest to, tak jak myślicie, jakiś, no jest, ale nie jest, patol. Nie no, moi kochani, to jest nowy kapelan rezydenta Nawrockiego. Prawda, że idealnie pasuje do niego? No i to jest, wyobraźcie sobie, duchowny. No, te piękne paluszki w geście katolickiego pozdrowienia. Ty masz w uchu? Słuchawkę. No także niby mam kontakt z bazą. Ale ze swoim mózgiem chyba nie. Wypierdalać. Moi kochani, no trzeba przyznać, że słuszną linię ma nasz sutener Nawrocki. No inwestuje w kiboli, przestępców, burdele, prawdziwy patriota, biznesmen. Sutener, oszust, kłamca Nawrocki wybrał sobie księdza, kapelana Jarosława Wąsowicza, powiązanego z kibolami i świadkiem przestępczym, no i oczywiście właścicielami burdeli w Trójmieście. I tutaj macie na przykład na zdjęciu na suto zakrapianej imprezie Wąsowicza z kryminalistą Grzegorzem H., pseudonim Śledził, właścicielem burdelu w Gdańsku o pięknej nazwie Rozji. Nasz Alfonsik, no powiem tak Wam, że no, ma słuszną linię, no, takiego pisowskiego katolika, wartości katolickie, kibole, przestępcy, sutenerzy, burdele, no jeszcze tylko, nie wiem, może jakiegoś księdza pedofila do kolekcji. Moi drodzy, ten nowy kapelan rezydenta Nawrockiego, no tutaj jak widzieliście wcześniej podczas zakrapianego spotkania, w objęciach neonazisty, kryminalisty Grzegorza H., pseudonim Śledziu, oskarżonego w związku z działaniem zorganizowanej grupy w agencji towarzyskiej Rozji. Grzegorz H. wytatuował na swoim ciele swastyki i wizerunek Hitlera. No, musicie przyznać, że towarzystwo doborowe. No a ten
przewodnik duchowy Nawrockiego, to pewnie kolega też Wachowiaka i Mendlera, no bo w końcu podobne klimaty. No, tym kapelanem Nawrockiego, tak powiedziałem, będzie tak zwany ksiądz Wąsowicz. To jest, tak mówiłem, znajomy śledzia, neonazisty działający w rosyjskich mediach społecznościowych. Znajomy też Olgierta L., gangster powiązany ze służbami Rosji. No, jest to też, moi drodzy, wielbiciel Antoniego Macierewicza. Autor opracowania na temat perelowskich, proreżimowych zakonników, którzy wychowali małego Antosia. W swoim opracowaniu Wąsowicz próbuje usprawiedliwiać tych zakonników, mimo że oni uczyli małego Antka łączyć się duchowo, ale nie z Bogiem, z Moskwą. Tuska, Tusk, Tuska, Tusk, Tusk, Tuska, 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 Tuska. Także tak, moi drodzy, ten ksiądz, którego wcześniej widzieliście na tej libacji alkoholowej z neofaszystami, no, kumplami Nawrockiego, będzie kapelanem rezydenta już od kiedy? Od teraz jakoś chyba, nie wiem, w tym tygodniu, prawda? Czyli kapelan, który zresztą to jest jedno i to samo towarzystwo, jedno i to samo, można powiedzieć, bagno. No, ja mówiłem wam, że Nawrocki po prostu z Pałacu Prezydenckiego zrobi dziuple dla swoich szemranych kolesi. Będziemy, moi drodzy, mieli piękny, po prostu piękny obrazek z życia polskich elit. Kapelan rezydenta Nawrockiego na Wesołej po Pijawie, w objęciach Grzegorza H., znanego szerzej jako Śledziu. Teraz ten kapelan, który ma kumpli neofaszystów, którzy jeszcze mają powiązania z Rosją, Nawrocki wprowadza do Pałacu Prezydenckiego. No, takie typy spod ciemnej gwiazdy, neonaziści z tatuażami swastyk, portretami Hitlera na ciele, tak jak ten Śledziu oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w agencji towarzyskiej. No ale przecież Jezus też jadł z grzesznikami, prawda? A Nawrocki namiętnie cytuje Pismo Święte, więc może to jest jakieś tam usprawiedliwienie. No, powiem wam, że ten kapelan Wąsowicza, no, też najwyraźniej odrobił lekcję, że tak się wyrażę. No, miłość bliźniego, no, nawet jeśli ten bliźni ma brunatny światopogląd i powiązania z półświadkiem, no ale szanuj bliźniego swego jak siebie samego, prawda? No nic tak nie scala bardziej niż wspólna flaszka i taka ideologiczna mgła. No ale jakby nie patrzeć, no Kościół znowu, ponownie robi to, co wychodzi mu najlepiej, czyli otacza się ludźmi o krystalicznej moralności i szlachetnej przeszłości. Przecież od wieków wiemy, że jeśli ktoś ma słabość do munduru, marszów i silnej ręki, to zawsze znajdzie oparcie pod sutanną. No a teraz jeszcze oczywiście wsparcie duszpasterskie, czyli w postaci tego księdza Kibola, który lubi sobie chlapnąć z faszystami. A tak na poważnie to powiem wam, że no taki
fanatyczny teatr absurdu rozgrywa się na naszych oczach. Duchowni, narodowcy, przestępcy, politycy, wszyscy w jednej ławce, pod rękę oczywiście z różańcem w jednej dłoni, z kastetem czy bejsbolem w drugiej dłoni. A jak ktoś, nie wiem, zaprotestuje, no cóż, zapewne lewak, wróg narodu i cholera wie kto jeszcze, no na pewno nieprawdziwy Polak i patriota, bo prawdziwy Polak, patriota prowadzi burdele, ma wytatuowaną swastykę czy portret Hitlera na plecach. A te zgniłe lewactwo, jak nie ma takich swastyk, nie jest kibolem, nie wielbi Hitlera, to nie jest prawdziwym Polakiem. No, to jest taka logika właśnie obecnej elity, która będzie zasiadała w Pałacu Prezydenckim. I gdy naród milczy, w tym czasie armia fanatyków rośnie, karmiona wspólnymi zdjęciami, święconą wódką czy wsparciem zambony. A nam pozostaje tylko obserwować i coraz bardziej brutalnieje ta nasza codzienna rzeczywistość. No a potem, moi drodzy, nie wiem, zdziwienie, że młodzi ludzie mają dość tej pieprzonej schizofrenii, że Kościół traci wiernych, że Polska tonie w fanatyzmie. Przecież wszystko jest logiczne. Tam, gdzie Kościół święci nacjonalistów, tam naród po prostu najzwyczajniej w świecie zaczyna cuchnąć. Młodzi, aktywni, radykalni, widowiani, wojownicy, narodowcy. Naszym celem wielka Polska od Pomorza. I zapytam wprost, naprawdę, kurwa, naprawdę chcecie takiej Polski, jak widzieliście przed chwilą ten obrazek? Nie kojarzy wam się to z przedwojennymi Niemcami? Nie powiem, że wybraliście Nawrockiego, bo Nawrockiego wybrali pisowscy nominaci w tym pseudo-sądzie najwyższym, w tej izbie całej, którą pisowcy obsadzili, czy PKW, bo ludzie, Polacy nie są aż tak durni. Ja jestem święcie przekonani, że Nawrockiego Polacy nie wybrali większością głosów. Pisowcy, tak jak mówiłem, zrobią wszystko, no i dopięli swego, obsadzili Nawrockiego w fotelu prezydenta, a ten zbiera sobie ekipę i Duda zeszmacił urząd prezydenta, ten zeszmaci pałac prezydenta i chyba, tak jak mówiłem, jeszcze zatęsknimy za Dudą, bo to, co Nawrocki odwala, co widzę, jaką ekipę sobie zbiera, to włos na głowie się jeży. I nie wiem, aż się boję pomyśleć, kogo on jeszcze weźmie do pałacu, do tej swojej ekipy. Ale powiem wam, że z przerażeniem, naprawdę z prawdziwym, takim szczerym przerażeniem patrzę na to, co ten człowiek odpierdala.
I nie wiem, czy nie ma w tym kraju jakichś porządnych księży, porządnych kapelanów, porządnych duchownych, żeby wziąć go na kapelana prezydenta, tylko bierze kibola, kumpla, nazioli, kryminalistów. No ale, jak to mówi stare polskie przysłowie, ciągnie swój do swojego. Czyli na doradcę, czy tam zastępcę szefa kancelarii wziął sobie fafluna, który nie potrafi się wyraźnie wysławiać. Na kapelana wziął sobie kibola w sutannie. Nie wiem, na szefa BBN-u se weźmie wielkiego Bu, no pewnie ma od groma pełno kumpli, a posad w Pałacu Prezydenckim jest mnóstwo. Także powiem wam i z zaciekawieniem, i jak mówiłem, z przerażeniem na to patrzę wszystko. Także co, moi drodzy, no ja mogę tylko powiedzieć tyle, że już to mówiłem, że Nawrocki odzwierciedla takie lustrzane odbicie swoich wyborców. Jacy wyborcy, taki prezydent, i to się potwierdza w 100%. I tym chyba zakończę, bo niedobrze mi się po prostu robi, jak o tym myślę, a co dopiero mówię. Naprawdę odbija mi się oranżadą z komunii, jak widzę, jakich on ludzi dobiera, co ten człowiek robi z tego urzędu. Tak mówiłem, Duda zeszmacił ten urząd, ten urząd, Nawrocki ten urząd po prostu dobije. I szkoda tylko Polski i Polaków, którym jest na sercu dobro naszej ojczyzny. I cóż, piszcie, komentujcie, być może wam odpowiada, być może wam pasuje taki kapelan, taka brygada Nawrockiego. Ja wam powiem, że tragedia. Także na dzisiaj tyle. Wielkie, wielkie dzięki i co? Widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Dwadzieścia oddasz albo dostaniesz z liścia. 20%, bardzo cię proszę. 20%, mieszkanie ci zakoszę. 20%, tyle w gangu dostawałem. 20% moim dziewczynkom zostawiałem. To nie lichwa, tak się życie toczy. Brałem 20%, patrz mi prosto w oczy. Teraz w sondażach jeszcze więcej wskoczy. Ja rozdawałem karty, ja ustalałem stawki. Teraz się do mnie modlą pisowskie dziadki. Byłem zerem, byłem sutenerem, byłem bramkarzem, byłem pałkarzem, byłem każdym, kim mi kazali być, żeby się tylko na szczyt władzy wbić. Dzisiaj jestem blisko, żeby w prezydenckiego fotela zatopić zębisko. To nie lichwa, tak się życie toczy. Brałem 20%, patrz mi prosto w oczy. Teraz w sondażach jeszcze więcej wskoczy. Ja rozdawałem karty, ja ustalałem stawki. Teraz się do mnie modlą pisowskie dziadki. Długą drogę w życiu przebyłem, wielu ludzi na niej zniszczyłem.
2018 byłem w Moskwie. Tam zwróciło się do mnie państwo niepolskie. Od tamtego czasu moja kariera wystrzeliła, bo dobra ekipa ziomków mnie już prowadziła. To nie lichwa, tak się życie toczy. Brałem 20%, patrz mi prosto w oczy. Teraz w sondażach jeszcze więcej wskoczy. Ja rozdawałem karty, ja ustalałem stawki. Teraz się do mnie modlą pisowskie dziadki. Porzuciłem flagę, porzuciłem kraj. Dla mnie teraz liczy się tylko władzy haj.